Carl Jung, jeden z największych nazwisk w psychologii, wierzył, że pierwsze 40 lat naszego istnienia nie jest prawdziwą historią życia, ale okresem przygotowania. Mówił, że autentyczna podróż tak naprawdę zaczyna się dopiero w wieku 40 lat. Wydaje się to śmiałym stwierdzeniem, prawda? Ta idea jest sprzeczna z tym, co zwykle słyszymy od zawsze o starzeniu się. Społeczeństwo zwykle nam mówi, że osiągając średni wiek, wkraczamy w fazę upadku, etap naznaczony kryzysami i utratą znaczenia. I skłaniają nas do myślenia, że młodość jest jedynym okresem, który naprawdę ma znaczenie. Ale co, jeśli zamiast kryzysu ta nowa faza była w rzeczywistości przebudzeniem? Wyobraź sobie rzeźbiarza, który spędził dekady szukając bloków kamienia, odkrywając formy, wchłaniając odniesienia, ale nigdy nie rozpoczynając swojego wielkiego dzieła. Do 40 roku życia jesteśmy jak ten artysta, gromadząc doświadczenia, ucząc się na potknięciach, dokonując wyborów i pielęgnując relacje. Mimo to nadal zadajemy sobie pytanie, kim naprawdę jesteśmy. Co sprawia, że życie jest warte przeżycia? Gdzie mieszka prawdziwe szczęście? Młodość rzuca nas w środek wiru doświadczeń. Jesteśmy jak odkrywcy na nieznanym terytorium, pełni woli, ale otoczeni wątpliwościami. Czego chcemy od życia? Jakie jest prawdziwe znaczenie sukcesu? A szczęście w końcu czym jest? Na każdym etapie szukamy tych odpowiedzi, ale często to, co znajdujemy, to tylko fragmenty. Czy jesteśmy definiowani przez naszą pracę, przez status społeczny, przez rodzinę, którą zbudowaliśmy? Nawet gdy próbujemy to wszystko odkryć, kształtujemy naszą drogę z miłością, stratami, zwycięstwami i frustracjami. Ile razy czułeś, że coś, co kiedyś cię wypełniało, straciło sens? Ile razy myślałeś, że odkryłeś swój cel, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nadal było zamieszanie? To jest proces poszukiwania, który Jung opisuje. Te początkowe dekady życia są w rzeczywistości jak wielkie laboratorium. Seria testów i prób zrozumienia, co nas porusza, czego pragniemy i kim naprawdę jesteśmy. Wyobraź sobie kogoś, kto przez całą młodość priorytetowo traktował karierę, odkładając na bok przyjaciół, rodzinę, a nawet własne zdrowie. Docierając do 40-tki, ta osoba zdaje sobie sprawę, że nawet z prestiżem i uznaniem zawodowym czuje pustkę. I wtedy pojawia się pytanie, co teraz? Ta osoba zdaje sobie sprawę, że jej osiągnięcia nie wystarczają, aby wypełnić pustkę, którą nosi. Rozumie, że musi wyjść poza zewnętrzne trofea. Nadszedł czas, aby ponownie odwiedzić swoje wartości, odkryć na nowo pasję i ponownie połączyć się z głębokimi pragnieniami. To jest dokładnie ten moment przebudzenia, który opisywał Carl Jung. Gdy dochodzimy do 40 roku życia, zaczynamy dostrzegać, że stare wzorce, wyścig o aprobatę, status i sukces, już nie satysfakcjonują jak wcześniej. Wszystko, co zostało przeżyte do tej pory, odegrało ważną rolę. Było przygotowaniem. Nic nie poszło na marne. Ale teraz coś głębszego nas wzywa. A co gdybyśmy zamiast obawiać się tego nowego etapu, mogli go przyjąć tak, jakbyśmy przyjmowali nową porę roku? Zaproszenie do rozpoczęcia od nowa, zanurzenia się głębiej w nas samych i w końcu odkrycia naszej prawdziwej istoty. Jung proponuje nam właśnie to. Zrewidowanie naszego spojrzenia na starzenie się. Według niego ten punkt życia jest kluczowym momentem, portalem, który może nas doprowadzić do rozpoczęcia w końcu tworzenia naszego osobistego arcydzieła. Ponieważ życie, w rzeczywistości, zaczyna się, gdy zaczynamy żyć nim z celem i prawdą. Być może ten zwrot przychodzi właśnie wtedy, gdy wszystko, co przeżyliśmy wcześniej, staje się solidną podstawą dla tego, co ma nadejść. W miarę jak dojrzewamy, zaczynamy zauważać, że wiele z naszych starych priorytetów, rozwój zawodowy, zadowalanie innych, podążanie za wzorcem, traci na sile. I najciekawsze jest dostrzeżenie, że wiele z tego, co zrobiliśmy, było kierowane przez modele sukcesu i szczęścia, które zostały nam wpojone przez społeczeństwo, rodzinę lub bliskie osoby. To, co nas wcześniej napędzało, teraz wydaje się stracić blask, jakbyśmy podążali ścieżką, która nigdy nie była nasza. Ta świadomość może być niewygodna, ale także wyzwalająca. Oznacza ona początek nowego etapu, który Jung nazwał indywiduacją, procesu, przez który stajemy się kompletni, zaczynając żyć według własnych kryteriów, a nie narzuconych z zewnątrz. Ale ta transformacja nie jest natychmiastowa. Ten ruch zachodzi powoli.
prawie niedostrzegalnie, zaczynając się od subtelnych pytań, które pojawiają się w momentach introspekcji. Może to być na 10. rocznicę urodzin, po wielkim osiągnięciu lub w spokojną noc, gdy patrzysz w lustro i pytasz, czy żyję życiem, którego naprawdę pragnę? Te wątpliwości mogą wydawać się małe na początku, ale gdy już się pojawią, trudno je zignorować. Pogłębiają się i stają się natarczywe, domagając się odpowiedzi. A te odpowiedzi nie przychodzą łatwo. Znalezienie ich wymaga odwagi, aby spojrzeć na siebie z często niespotykaną szczerością. Społeczeństwo zwykle nazywa tę fazę kryzysem wieku średniego, jakby to był moment załamania. Łatwo jest patrzeć na te wewnętrzne przemiany z pewną rozpaczą, jakbyśmy się rozpadali. Ale Jung zaprasza nas do spojrzenia na ten okres w nowym świetle. Co, jeśli ten moment, który wielu uważa za załamanie, był w rzeczywistości początkiem transformacji? Co, jeśli za wątpliwościami i zmianami kryło się wezwanie do życia z większą autentycznością? Jung wierzył, że ten punkt życia nie oznacza upadku, ale początek czegoś głęboko prawdziwego, zgodnego z tym, kim naprawdę jesteśmy. Od tej chwili egzystencja zyskuje nowy sens. Aby zrozumieć tę zmianę, istotne jest zaobserwowanie, jak postrzegamy początkową fazę życia. Podczas pierwszych lat nacisk kładziony jest na budowanie tego, co Jung nazwał personą, tożsamością społeczną, którą pokazujemy światu. Persona jest jak mundur, który nosimy, aby nawigować w życiu, kształtowany przez wymagania społeczeństwa, pragnienia naszych rodziców i pragnienie bycia zaakceptowanym. Ta rola, którą przyjmujemy, ma swoje znaczenie. Pomaga nam przynależeć, łączyć się z innymi ludźmi, osiągać cele. Jednak jest to tylko część tego, kim jesteśmy. Persona, mimo że funkcjonalna, nigdy nie reprezentuje całości naszej istoty. Problem pojawia się, gdy mylimy tę maskę z naszą prawdziwą tożsamością. W tym momencie zaczynamy negować fundamentalne części tego, kim naprawdę jesteśmy. Autentyczne ja zostaje uwięzione, przytłumione pod warstwami oczekiwań i ról, które w głębi duszy nie reprezentują nas w pełni. Gdy przekraczamy połowę życia, pęknięcia w tej personie stają się nieuniknione. Te funkcje, które wydawały się nas definiować, oddany profesjonalista, wzorowy ojciec lub matka, zaangażowany małżonek, zaczynają ciążyć. To, co wcześniej służyło jako struktura, zaczyna stawać się ograniczające. Maska, która nas chroniła, teraz uciska, już nie pasuje. To brutalne doświadczenie. Maski, które przyjęliśmy, aby się podobać, przetrwać lub być zaakceptowanymi, stają się kajdanami. Miażdżą najbardziej autentyczną i nieokiełznaną część naszego istnienia. Te starannie zbudowane role w końcu nas więzią, dusząc surową i autentyczną naturę, która pulsuje w nas. A potem nagle coś nas wewnętrznie porusza. Głęboki dyskomfort, niemożliwy do zignorowania. To tak, jakby coś pradawnego się budziło, instynktowna siła, która domaga się wolności. Ten impuls ciągnie nas w kierunku nieuchronnej prawdy. Jesteśmy o wiele bardziej złożeni, rozlegli i dzicy niż jakikolwiek wizerunek, który próbowaliśmy podtrzymywać do tej pory. Głęboko w środku są zapomniane pragnienia, sny, które pogrzebaliśmy, zaciekła autentyczność czekająca, aby wyłonić się i zerwać z wszystkimi tymi starymi konstrukcjami. Ten moment jest niewygodny, tak. Ma w sobie coś destrukcyjnego, ale także głęboko wyzwalającego. Ponieważ to właśnie wtedy stajemy przed realną możliwością życia, zgodnie z tym, kim naprawdę jesteśmy. To właśnie wtedy praca się zaczyna. Prawdziwa praca. Podróż, która zaprasza nas do przekroczenia persony i objęcia, w końcu, naszej istoty. To jest droga indywiduacji, którą opisał Jung. Proces łączenia naszych fragmentów, stawania się całościowymi i wolnymi. Być może zastanawiałeś się już w jakimś momencie swojej trajektorii, czy podążasz własnymi krokami, czy tylko podążasz ścieżką, której od ciebie oczekiwano. Te małe niepokoje mogą być początkiem osobistej rewolucji. Na początku przeszkadzają, ale z czasem tworzą przestrzeń dla prawdziwszego życia. Czy jesteś na to gotowy? Prawdziwe życie zaczyna się, gdy odkryjesz, kim naprawdę jesteś. Nie kim świat oczekuje, że będziesz, ani kim nauczyłeś się interpretować. Carl Jung przypomina nam, że pierwsza połowa życia zwykle jest czymś w rodzaju sceny, gdzie odgrywamy role, nosimy maski i staramy się osiągnąć marzenia, które często nawet nie zostały przez nas wybrane.
Jest to faza naznaczona próbami dopasowania się, zdobycia uznania i podążania za odziedziczonym modelem sukcesu. Ale według Junga zwrot następuje, gdy przestajemy starać się być tym, czego się od nas oczekuje, i zaczynamy żyć zgodnie z naszą istotą. To właśnie w tym momencie znajdujemy wolność. Zostawiamy za sobą wyczerpujący wysiłek zadowalania innych i zaczynamy żyć bez zbroi, bez udawania, będąc tym, kim naprawdę jesteśmy. Gdy docieramy do średniego wieku, te pytania zaczynają się pojawiać, prawie jak uporczywe szepty, które nie milkną. Czy już zastanawiałeś się, czy żyjesz życiem, którego naprawdę pragniesz? Czy tylko odtwarzasz scenariusz, który włożono ci w ręce? Te pytania, choć powierzchownie proste, mogą otworzyć głębokie rany. Mają moc rozerwania tkanki życia, które uważałeś za solidne. Dzieje się tak, ponieważ przez tak długi czas uczono nas, by postrzegać średni wiek jako sygnał utraty energii, jako początek stagnacji lub strachu przed cofnięciem się. Jung jednak zaprasza nas do nadania innego znaczenia temu dyskomfortowi. Co, jeśli te bóle, wątpliwości, a nawet wewnętrzne konflikty nie są załamaniem, ale pierwszymi oznakami przebudzenia? Co, jeśli te niepokoje są preludium do czegoś potężnego? Nowa podróż, najbardziej realna ze wszystkich. Być może to nie jest koniec, ale właśnie początek najbardziej autentycznego rozdziału twojego życia. Stawienie czoła swojej prawdziwej tożsamości może wydawać się przerażające. W końcu możesz zdać sobie sprawę, że wszystko, co zbudowałeś do tej pory, miało jako podstawę aprobatę innych, spełnienie oczekiwań i próbę przestrzegania zasad, które nie były twoje. To jest szok. Ale opuszczając te maski, w końcu znajdujesz przestrzeń, aby być tym, kim zawsze byłeś. To jest punkt zwrotny, który Jung nazywa indywiduacją. Proces przekraczania persony, tej tożsamości stworzonej, aby dopasować się do świata i objęcia wszystkiego tego, czym naprawdę jesteśmy, z naszymi niedoskonałościami i potencjałem. Nie jest to szybka transformacja. Przeciwnie, to droga, która ujawnia się powoli. Wszystko zaczyna się od prostych, ale głęboko oddziałujących pytań. Czy po prostu istnieje, czy naprawdę żyje? A najciekawsze jest to, że te pytania nie rozpraszają się. Zostają, odbijając się echem wewnątrz. Te pytania stają się wewnętrznym wezwaniem. Zaproszeniem, abyś zrównał się ze swoimi prawdziwymi pragnieniami, najbardziej autentycznymi pasjami, najgłębszymi wartościami. Podróż odkrywania siebie nie jest komfortowa. Wymaga odwagi, podatności na zranienie i często konfrontacji z częściami siebie, których przez długi czas unikałeś. Ale to, co znajduje się po drugiej stronie tej przeprawy, to spokój trudny do opisania. Spokój, który przychodzi tylko wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już żyć uwięziony przez oczekiwania innych. To właśnie wtedy, gdy pozwalasz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, ze wszystkimi swoimi kolorami, cieniami i potencjałem, że życie naprawdę się zmienia. To w tym momencie wszystko nabiera sensu. Prawdziwe życie zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się przestać zadowalać świat i zaczynasz wybierać, z odwagą, zadowolenie siebie. To jest punkt transformacji. To tam wątpliwość ustępuje miejsca jasności, a poszukiwanie zewnętrzne zmienia się w osobistą podróż ku wolności. Gdy pozwalasz sobie żyć autentycznie, bez strachu przed porażką lub rozczarowaniem, dzieje się coś magicznego. To w tym przebudzeniu stajesz się tym, czym zawsze było ci przeznaczone być. A ta transformacja, Pedro, jest nieoceniona. Teraz, pytam cię, jesteś gotowy, aby podjąć ten krok? Aby rozbić maski i żyć życiem, które jest tylko twoje? Ponieważ to tutaj nie jest końcem. To początek czegoś brutalnie wyzwalającego. Po drugiej stronie tego wyboru jest prawdziwe życie, przeżywane z integralnością i celem. I jest ono możliwe tylko dla tych, którzy mają odwagę być tym, kim naprawdę są. Jeśli ta wiadomość poruszyła cię w jakikolwiek sposób, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie swojego polubienia. Bardzo pomaga to w rozpowszechnianiu tego typu transformacyjnych treści. A jeśli chcesz dalej zagłębiać się w głębokie refleksje, na ekranie pojawia się teraz film, który może jeszcze bardziej otworzyć twoją świadomość. Do zobaczenia tam.